Przedstawimy dzisiaj nasz Alembix, czyli destylator na robota kuchennego na dwóch najpopularniejszych typach urządzeń. Messier Cuisine Smart i Thermomix, to jest TM5. Czym one się różnią? Thermomix ma troszkę mniejszy pojemnik, tutaj mieści się maksymalnie 2,2 litra, do Messier Cuisine wchodzi 3 litry. Messier Cuisine ma też podobno troszeczkę mocniejszą grzałkę, czyli 1050 W, Thermomix ma 1000 W, przy czym należy zaznaczyć, że oba te urządzenia nie używają tej mocy cały czas, czyli nie jest tak, że jak ustawicie sobie zadaną temperaturę, to cały czas będzie grzał pełną mocą. On sobie tą moc stosuje wedle jakiegoś algorytmu i pomiaru temperatury. Pomiar jest prawdopodobnie w dole garnka, nie jest on zbyt dokładny, no ale inaczej się tego ustawić nie da. Oba urządzenia będziemy używać na tak zwanych własnych ustawieniach, a w kwestii tego, co będziemy gotować, no to zapraszamy do instrukcji przygotowania takiego szybkiego wina. Do zrobienia takiego szybkiego wina potrzebujemy soku wyciskanego w kartonie, to jest akurat worek 3-litrowy, około 5 gramów drożdży, 1 łyżka stołowa, tutaj są drożdże FD3, rurki fermentacyjnej z korkiem do zamknięcia pojemnika, a naszym pojemnikiem będzie butelka plastikowa po wodzie. Jest zupełnie bezpieczna do kontaktu z alkoholem. Może być to oczywiście szklany balon winiarski. Ważne, żeby nie był jakiś przesadnie duży, bo dużo wolnego miejsca w pojemniku to jest duże ryzyko infekcji. Na dno butelki wsypujemy drożdże i uzupełniamy całość sokiem. Dzięki temu nie musimy już tego soku napowietrzać. Drożdże dostaną odpowiednią porcję tlenu na rozruch i na start. I całość zamykamy korkiem z rurką fermentacyjną. W rurce jest odrobina wody. Zapobiegnie to wpadaniu do butelki owadów. Fermentacja zacznie się już po kilkudziesięciu minutach. W rurce zaobserwujemy bulkanie. Pojawi się piana, pojawią się kłaczkujące drożdże na powierzchni. Po zakończeniu burzliwej fermentacji ta piana opadnie i wtedy będziemy wiedzieli, że wino nadaje się do fermentacji. Może to zająć do 2-3 dni. Jak policzyć, ile alkoholu będzie w naszym winie? Skorzystamy z takiego przelicznika Brix razy 0,59. Jeżeli nasz sok, co możemy sprawdzić na etykiecie, ma 20 gramów cukru w 100 ml, oznacza to, że mamy tam około 20 stopni Brix. Jeżeli mamy 20 Brixów, to możemy zastosować taki uproszczony przelicznik i da nam to 20 razy 0,59. Jest to 11,8%. Jest taki wzór C1 razy V1 równa się C2 razy V2. C od łacińskiego concentratio, czyli stężenie, V od wolumen, czyli objętości. Dlatego jeżeli mamy stężenie 11,8% razy objętość, którą będziemy destylować, czyli 3 litry, otrzymamy na końcu około 50% destylatu, to żeby poznać V2, musimy sobie zrobić bardzo proste obliczenia. 11,8 razy 3 przez 50. Daje nam to 0,7 litra. Tyle właśnie otrzymamy naszego destylatu. Czyli w przypadku Messier Cuisine przechodzimy sobie dalej, wchodzimy we własne ustawienia i ustawiamy temperaturę 110 stopni, czas 90 minut. Można też pokrętłem, w rękawiczce jest średnio dokładny ten ekran. Prędkość 1 i obroty w lewo. W prawo tnie, w lewo nie tępimy noża. W przypadku Thermomixa będzie podobnie, czyli ustawiamy sobie czas na 90 minut. To będzie głupio wyglądało na kamerze. Odświeżanie tego ekranu nie jest zbyt dobre i kłóci się z kamerą. Ustawiliśmy 90, myślę, że to będzie widać. Temperaturę ustawiamy też na 110. I obroty ustawimy na 1 lewo, tylko w momencie, kiedy ustawimy te obroty, on zamknie pokrywę, więc zrobimy to dopiero po nalaniu zawartości. Jeżeli chodzi o to, co będziemy gotować, no to nasze 3 litry wina z soku trafia bezpośrednio do misy urządzenia. Osad drożdżowy staramy się pozostawić w butelce, czyli tam zostanie nam około 100 ml. Natomiast do Thermomixa wlejemy sobie wino z kartonu. To jest marki włoskiej. Bardzo dobre, polecam. I przynajmniej będziemy mieli znaną objętość i znaną moc. Mocowanie pokrywy w Lidlomixie jest troszeczkę wygodniejsze, bo są takie dwa klipsy. Możemy ją manualnie zamykać i otwierać. Jest też dużo stabilniejsza. W Thermomixie mocujemy pokrywę. Na urządzeniu ustawiamy obroty na 1 i lewe.
i ruszył. W Messier Cuisine wciskamy start. Alembix oferujemy w dwóch typach podłączenia. Pierwszy to jest wejście wody na szybkozłączkę ogrodową, więc tu można podłączyć albo wąż ogrodowy z szybkozłączką, albo po odkręceniu tego plastiku mamy gwint półcala, który pasuje do węża z wyciąganej baterii kuchennej. Odejście wody mamy wtedy na 8 mm. W drugiej opcji mamy zarówno wejście wody, jak i wyjście na wąż 8 mm i do tego pasuje nasza złączka montowana zamiast perlatora w kranie kuchennym lub baterii łazienkowej. Tutaj wyszło, że garnek jest gorący. Taki ma być. Przy podłączeniu wody na 8 mm nasuwamy wężyk PCV na wejście wody i wężyk odpływowy na jej wyjście na górze chłodnicy. Nie trzeba stosować żadnych opasek ślimakowych, to się naprawdę będzie trzymało. W przypadku, kiedy wybierzesz wejście wody na szybkozłączkę ogrodową, podłączamy tutaj albo wąż z szybkozłączką, albo bezpośrednio na ten gwint wąż elastyczny po odkręceniu prysznica z takiej wyciąganej baterii kuchennej. Odpływ podłączamy tak samo jak w przypadku drugim, czyli też jest to wąż 8 mm. Włączamy przepływ wody chłodzącej do obu destylatorów w momencie, kiedy temperatura na garnku będzie w okolicach 70. No, bo odejścia podłączamy jeszcze wąż do odbioru alkoholu, jest to wąż silikonowy. I ten wąż oczywiście znajduje się w zestawie z Alembixem. Odległość jest tak pomyślana, żeby pasował do butelki przy standardowej wysokości urządzenia. Z racji tego, że w Thermomixie jest prawie litr płynu mniej, rozgrzeje się oczywiście szybciej. I warto mieć wcześniej przygotowany już tutaj pojemnik na tak zwane przedgony, czyli to, co odlewamy na początku z każdej destylacji. Przy tej ilości nie będzie tego dużo, na pewno poniżej 50 ml, ale zawsze oceniamy to na smak i zapach. I zaczął się odbiór, temperatura gwałtownie wzrosła na deflegmatorze i zaraz będziemy obserwować pierwsze krople tak zwanego przedgonu w odbiorze. Zaczynamy odbiór przedgonu. Proces wcale nie musi przebiegać w jakimś wolnym tempie. To mit, że im wolniej, tym lepiej. W destylacji prostej nie ma to żadnego znaczenia. Próbujemy nasz przedgon albo na palec, rozcieramy i wąchamy, albo bezpośrednio z naczynia. W momencie, kiedy przestaniemy wyczuwać taki kwiatkowy, przedgonowy, powiedzmy perfumowany smak, przy tej ilości to naprawdę nie będzie dużo. Możemy zmienić naczynie już na nasz gon właściwy. I w ten sposób prowadzimy proces aż do odebrania interesującej nas objętości. Jak wygląda tempo prowadzenia takiego procesu? No więc mamy teraz około 27 minut od włączenia grzania. Jest 63 minuty, prawie 64, czyli 26 minut od kiedy włączyliśmy sprzęt. I odbieramy cały czas. Zobaczymy za jakieś 10 minut. W tym czasie Messier Cuisine jeszcze się rozgrzewa. No, ma on o 1/3 większą pojemność, więc nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast tutaj proces już trwa. Temperatura zaczęła wzrastać też na Messier Cuisine. I zaczynamy odbierać również tutaj pierwsze krople przedgonu. Wzrost temperatury będzie bardzo gwałtowny. W ciągu kilku sekund ona wzrośnie o ponad 60 stopni w tym przypadku. Zmieniamy naczynie na nasz gon główny. Za każdym razem oczywiście pada pytanie, a ile z tego można wyciągnąć? No więc przede wszystkim to nie jest sprzęt do wyciągania procentów, do tego są kolumny rektyfikacyjne. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi, no to oczywiście sprawdzimy. Wrzucamy wężyk w alkoholomierz i żeby nie przeciągać, dodalejmy to, co przed chwilką odbraliśmy. Trzeba pamiętać, że ten pomiar będzie zafałszowany, bo ten destylat jest bardzo zimny, ta chłodnica jest super wydajna, nawet przy takim niedużym przepływie wody. No ale da nam to chociaż jakiś obraz tego, co tutaj mamy. Pamiętajcie, żeby wężyk nigdy nie był zanurzony w odbiorze właśnie. O tako jest źle, bo się syfonuje. I może w ten karkołomny sposób nabierzemy. Trzeba poczekać, aż alkoholomierz wstanie, wtedy będziemy wiedzieli, że już mierzy. No i w związku z tym, że ten odbiór ma około 10 stopni, to trzeba sobie będzie do tego pomiaru troszeczkę dodać. Minęliśmy 80.
Nie chcę tego ciąć, żeby potem nie było, że coś zmieniamy, ale naprawdę to nie jest sprzęt do otrzymywania jakichś dużych procentów. Dobra, alkoholomierz pływa, więc wężyk z powrotem do naczynia. A my sobie wspólnie mierzymy, ile tutaj mamy. Niecałe 80, czyli w związku z tym, że to jest zimny destylat, można dodać 3-4% na pewno, czyli troszeczkę powyżej 80, na pewno nie 90. Nie, już widzę te komentarze, przecież mogłeś zmierzyć. No to zmierzę. Mówiłem, że zimno. I spada jeszcze. Myślę, że możemy spokojnie przyjąć, że to będzie okolice 12 stopni. Teraz na ekranie pojawią Wam się tabele alkoholometryczne. To są takie tabele, dzięki którym możemy wprowadzić korektę naszego pomiaru w zależności od tego, jakiej temperaturze mierzymy. To jest istotne, ponieważ każdy alkoholomierz kalibrowany jest w innej temperaturze, typowo jest to 20 stopni. To zwykle jest podane. O, tutaj. Odczyt dolny w 20 stopniach. No to jak tutaj mamy 11,9, zaokrąglając do 12 i mieliśmy te niecałe 80, to musimy dodać tyle, ile właśnie się tutaj na ekranie wyświetla. Przy okazji rozprawmy się z kolejnym mitem, czyli odstojnik. Co, jak i dlaczego nie? Dlaczego nasze aparaty nie mają tutaj odstojnika? Otóż odstojnik to jest samo zło w takim destylatorze. Destylator prosty składa się z deflegmatora, czyli jest to ta pionowa rura. Ona jest u nas wypełniona sprężynkami pryzmatycznymi i jego drugi element to chłodnica. Jeżeli zamontujemy tutaj pojemnik, który będzie wyłapywał nam coś, to tym cosiem będą pary, które powinny zostać skroplone na początku procesu jako przedgon w chłodnicy i zupełnie odebrane. Natomiast one trafią nam do tego zimnego wtedy odstojnika i zostaną tam. A w związku z tym, że ta temperatura cały czas wzrasta, będą wymywane coraz cieplejszymi parami, ponieważ mają niższą temperaturę wrzenia. I teraz taki odstojnik, zamiast nam oczyszczać destylat, to on go tak naprawdę zasmradza. Przez cały proces będzie nam wprowadzał zanieczyszczenia. A dlaczego one są montowane? No dlatego, że zwykle te deflegmatory mają zupełnie źle dobraną średnicę. I jeżeli tutaj mamy 1000 W, a ktoś da 8 mm rurkę, no to wiadomo, że to będzie zalane. Jeżeli będzie zalane, to znaczy, że treść z garnka, czyli nasz płyn gotujący, będzie tą rurką przechodził nam do chłodnicy i dlatego dają odstojnik, żeby po prostu nie pluło. Jeżeli coś spuszczacie z odstojnika, to zapewne jest to to, co zostało przeniesione, po prostu przeplute z garnka do tegoż odstojnika. To się nigdy nie powinno tam znaleźć i dlatego u nas odstojników nie znajdziecie, ponieważ to jest dobrze zbudowany deflegmator. Jak wygląda postęp procesu? No to Messier Cuisine ma w tym momencie jakieś 250 ml po tych 45 minutach, natomiast w Thermomixie odebraliśmy niecałe 300. To też jest związane z tym, jak one działają z tym podgrzewaniem. W Thermomixie mam wrażenie, że on bardziej jakby próbuje pod koniec dotrzymać tą temperaturę, a niekoniecznie do niej dojść, dlatego widać, że ten odbiór jest dużo mniejszy niż na początku. Te kropelki dużo słabiej nam spadają. Można w tym momencie podnieść troszeczkę temperaturę. Wtedy on jakby dołoży tego grzania i proces nam przyspieszy. Pokażę Wam to w ten sposób. Mamy 115 i zaraz nawet będzie słychać, że ten ruch płynów jest dużo bardziej dynamiczny w tym garnku i zaraz ten odbiór też nam przyspieszy. Pod koniec procesu zrobimy tak samo w Messier Cuisine. Według jego pomiaru też mamy tam teraz 100 stopni w garnku. Ustawiony również jest 110, ale ten odbiór jeszcze jest w miarę dynamiczny, więc nie ruszamy. I przy okazji temperatura spadła do 11,6. A przepływ wody jest naprawdę bardzo, bardzo powolny. A jak wyglądają pomiary na szczycie? Otóż mamy 3 stopnie różnicy. Thermomix jest bardziej zaawansowany, no bo tutaj mamy mniej płynu, więc tego alkoholu też będzie mniej, proces będzie krótszy. Dlatego jest troszeczkę wyżej. Natomiast w Messier Cuisine mamy obecnie 76,6, czyli praktycznie równo 3 stopnie mniej. Dlaczego ustawiamy tak wysoką temperaturę, a nie 95 jak wszyscy na Thermomixie? Otóż 95 stopni to jest temperatura wrzenia nastawu o mocy jakiś 7,5%.
Czyli jeżeli ustawimy sobie 95, to odbierzemy wszystko, co będzie miało wyższą zawartość alkoholu od 7,5, ale w momencie, kiedy dojdziemy do 7,5 w kotle, czyli przy tym, że startujemy z 10, to raczej szybko, proces się zwyczajnie zatrzyma. Dlatego trzeba tą temperaturę na dzień dobry ustawić na 100, tylko w związku z tym, że te garnki mierzą ją w dość dziwny sposób, musimy tak naprawdę troszeczkę przestrzelić, żeby mieć pewność, że zawsze używana jest jakaś moc grzania, a nie proces się zatrzymuje. Czyli jeżeli ustawimy sobie na przykład 98, no to nie odbierzemy nic, co ma mniej niż 2,5 w kotle. Czyli tak naprawdę tracimy już i tak niewielką ilość alkoholu, którą w ogóle tam mamy odebrać. Dlatego ustawiamy temperaturę znacznie wyżej niż te popularne filmy, które to pokazują. Pamiętajcie też, że to połączenie to jest miedź przyspawana do stali kwasoodpornej. Tutaj plastikowa jest pokrywka, ale nie ma elementów drukowanych na 3D, czyli nie mamy tutaj do czynienia z PLA, które nie jest przebadane na kontakt z alkoholem wysokoprocentowym i według wszelkich tabel nie nadaje się do kontaktu z takim alkoholem. Jakie są przewagi Alembica nad innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami? No, przede wszystkim jest to mocowanie. Tutaj jest stal kwasoodporna przyspawana bezpośrednio do miedzi, czyli połączenie, które jest w 100% dopuszczalne do kontaktu z alkoholem, czy stosowane również w gorzelniach. Nie ma tutaj plastiku, nie jest to żaden element drukowany na drukarce 3D. To jest bezpieczne, trwałe połączenie z uszczelką silikonową, która jest wielkości tej górnej kryzy. Drugą przewagą jest szeroki deflegmator. 28 mm szerokości deflegmator, który pozwala nam na przede wszystkim lekkie wzmocnienie par, bo w deflegmatorze pary, które idą z kotła do góry, spotykają skropliny, które tutaj, dzięki temu, że on jest wykonany z miedzi, mogą się skroplić. Miedź bardzo dobrze przewodzi ciepło, więc jest to rodzaj deflegmatora, takiej chłodnicy powietrznej, czyli samo to, że tutaj powietrze omiata ten deflegmator, powoduje, że niektóre skropliny wracają i spotykając cieplejsze pary, mogą się wzmocnić. To jest taki tak zwany szczątkowy refluks. Mamy tutaj dokładny termometr elektroniczny i mamy bardzo dużą chłodnicę. Ona jest w stanie nam schłodzić ten destylat przy bardzo niewielkim przepływie wody, dzięki temu jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. No i oczywiście nasz aparat nie posiada szkodliwego odstojnika, o którym wcześniej mówiłem. Nie ma też problemu z tym, że się coś tutaj zbije. To jest rozwiązanie nie tak kruche jak szklane. Oczywiście można to złamać, jeżeli ktoś będzie po tym skakał, ale umówmy się, dużo rzeczy można złamać, jeżeli ktoś po tym będzie skakał, więc jest to raczej marny przykład. To jest naprawdę trwałe urządzenie. Nasze mikropodstile są na rynku od 2014 roku, a Alembic jest jakby kolejną iteracją mikropodstila, które dalej oferujemy na szybkowarach. Jest to po prostu rozwiązanie, które jest sprawdzone w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy i nie tylko w Polsce. Te urządzenia pracują na całym świecie. No dobra, jak to wygląda po godzinie? Tutaj proces przebiega bardzo powoli, nie będę już zwiększał temperatury. Z tej ilości wina, czyli 2,2 litra 10,5% Tavernello, otrzymaliśmy troszeczkę powyżej, między około 420-430 ml, plus oczywiście to, co odebraliśmy jako przedgon alkoholu. Natomiast Messier Cuisine jeszcze walczy i to całkiem dynamicznie mu idzie, że tak powiem. W tym momencie mamy troszeczkę powyżej 500 ml. I nie wiem, czy widać temperatura 11,3, czyli bliżej w sumie 11 niż 12, no ale tabelę pokazaliśmy dla 12. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że pod koniec idą oczywiście coraz cieplejsze pary, więc w tak małej objętości ta temperatura nieznacznie wzrośnie. Tutaj mamy 12. Ta kreska to jest 500. Niecałe 500. No oczywiście trzeba pamiętać o tym, że oddaliśmy jeszcze troszeczkę przedgonu. Przy skończeniu tego procesu automatycznie otworzy nam się pokrywa. Trzeba pamiętać, że to wszystko będzie gorące, więc żeby to zrobić z głową, proponuję zmniejszyć temperaturę ustawioną. Zmniejszamy ją sobie na przykład na 50. I w tym momencie temperatura w garnku będzie nam spadać. Możemy zjechać nawet niżej. Wyłączyliśmy grzanie. I teraz mieszając, ta zawartość stopniowo nam się ochłodzi. W momencie, kiedy będzie bezpieczna, będziemy mogli zatrzymać proces, zdjąć pokrywkę, zdjąć destylator.
Temperatury na górze. Ta tutaj będzie spadała, bo wyłączyliśmy grzanie, wiadomo, że zacznie opadać. Natomiast ta tutaj cały czas wzrasta i ten termometr w Alembiksie nie służy do odniesienia na wykresie zawartości alkoholu względem temperatury, ponieważ jak wspominałem, jest to pewnego rodzaju chłodnica powietrzna, czyli na ten odczyt ma wpływ bardzo wiele czynników, ale głównie to, co dzieje się naokoło, czyli jak wygląda przepływ powietrza. On będzie troszeczkę zaniżał w stosunku do termometru, który jest na przykład umieszczony w kolumnie. On jest, tutaj czujnik jest troszeczkę osadzony też inaczej. Więc on dla nas jest bardziej wyznacznikiem tego, jak ustawiać temperaturę w naszym garnku. Jeżeli ta temperatura przez dłuższy czas będzie stała, a nie będzie wzrastać, a może nawet zacząć spadać, znaczy to, że garnek stosuje mniejszą moc lub w ogóle ją obniżył i wszedł w taki tryb podtrzymania temperatury. Wtedy wiemy, że trzeba te 5 stopni dodać, czyli na przykład ze 105 przejść na 110 albo ze 110 na 115. To jest kwestia indywidualna dla każdego procesu. Nie staramy się, nigdy w naszych filmach nie staramy się pokazać Wam wzorcowej temperatury. Ona zależy od bardzo wielu czynników, od ciśnienia atmosferycznego, od tego, w jakim pomieszczeniu to stoi, od tego, jaki jest przepływ powietrza w tym pomieszczeniu. Zatem nie sugerujcie się tymi temperaturami, bo tak naprawdę one niewiele mówią. To jest dla nas tylko wyznacznik, jak postępować z ustawieniami garnka. Czyli jeżeli stoi, to możemy, albo spada, to możemy podnieść temperaturę ustawioną na garnku. Jeżeli rośnie, to wszystko jest ok. Jeżeli byłaby sytuacja, że zaczyna wzrastać zbyt szybko i słyszycie takie głośne buzowanie, to znaczy, że ustawiliście troszeczkę za wysoką temperaturę. To może się wydarzyć w przypadkach, w których jest na przykład wlane zbyt dużo do garnka i zaczyna się w nim gotować. Treść, ten płyn jest przenoszony do deflegmatora, on pracuje tutaj chwilowo w zalaniu. Jak obniżycie na chwilkę temperaturę w garnku, to sobie z powrotem wróci do kotła i proces będzie można z powrotem wznowić. No dobrze, zmierzmy, jaki procent finalnie otrzymaliśmy. Wyostrz. Niecałe 50 dla 12 stopni, czyli jest to około 50%. Pamiętajcie, że możecie dzielić ten odbiór, czyli można sobie podzielić porcjami po 100 czy 150 ml, wtedy te pierwsze frakcje będą mocniejsze. Im dłużej ciągniemy, tym ta moc wypadkowa będzie mniejsza, ponieważ pod koniec wzrasta przewaga wody w tym, co odbieramy, a spada alkoholu. Tutaj natomiast wszystko zgadza się z obliczeniami. Wlaliśmy 2,2 litra o mocy 10,5%, odebraliśmy niecałe pół litra o mocy 50%. Oczywiście istnieje też mniej analityczna metoda pomiaru. Krótko mówiąc, nasz gust, czyli smak i zapach operatora. I w zasadzie to jest chyba dla takiej małej skali troszeczkę lepsze podejście. Odbieramy sobie niewielką ilość płynu do kieliszka. Możemy też nakroplić to na wodę, wtedy więcej będziemy czuć, natomiast tutaj myślę, że i tak będzie i wąchamy to. Można spróbować. Tutaj ten alkohol jest już mało wyczuwalny, to jest taki już wskazanie do zakończenia procesu. Raczej wchodzimy w tematy pogonowe, więc tutaj w przypadku Messier Cuisine nie ma tego automatycznego otwierania pokrywy, więc jest trochę łatwiej. Możemy zrobić przerwa i kliknąć stop. Tam zostało 18 minut z tej 1,5 godziny, którą kiedy zaczęliśmy ten proces, czyli trwało to troszeczkę ponad godzinę. I jeszcze oczywiście sakramentalne, ile z tego wyszło. To powinno wyjść 0,7 o mocy około 50% i tutaj będzie pewnie troszeczkę znowu zaniżony. Ale tak jest. Czyli matematyka się zgadza. Wszystko w porządku. Podsumowując naszą dzisiejszą przygodę, zarówno Alembiks na Lidlomixie bądź Messier Cuisine Smart, jak i na Thermomixie pasuje do TM5, TM6. Spełnia swoją rolę, spełnia swoje zadanie, jest bardzo szybki, bardzo przyjemny w użytkowaniu. Jeżeli
chcecie otrzymać mocniejszy destylat niż to, co odebraliśmy tutaj z Grubnie, no to wystarczy dzielić go na porcje. Tak jak zwykle zalecamy przy destylatach smakowych, czyli dzielimy na frakcje względem mocy albo względem smaku i zapachu. Można na tym przygotowywać wszelkiego rodzaju małe porcje okowit owocowych, może jakieś próbne zbożowe tematy. Jeżeli robicie piwo domowe i zostaje Wam trochę, można to przedestylować na taką bardzo niewielką porcję whisky. Jest to bardzo fajne rozwinięcie często posiadanego już w domu urządzenia kuchennego. Zapraszamy na stronę miedziane.pl, gdzie możecie sobie skonfigurować własny, wybrać pasujące Wam wejście i wyjście wody i wybrać wersję czy do Thermomixa, czy do Lidlomixa, bądź Messier Cuisine, jak kto woli. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.